Pytacie mnie, jak wygląda obecnie gospodarka Chin? Odpowiedź brzmi, nie jest zbyt dobrze. Nie tylko gdy chodzi o PKB, ceny i indeksy konsumpcji. Trudna sytuacja ekonomiczna dotyka każdego zwykłego człowieka. I nie mam wątpliwości, że w Polsce też nie wszystkim żyje się kolorowo. Dlatego dziś chcę Wam w najprostszy i najbardziej bezpośredni sposób pokazać, jak oszczędzają ludzie w Chinach i dlaczego muszą to robić na poziomie, który trudno sobie wyobrazić. Jesteście gotowi? To wszystko są prawdziwe historie z internetu. Nie dowcipy, prawdziwe życie. Pierwszy sposób na oszczędności. Zamiast w domu można iść do toalety w centrum handlowym, żeby oszczędzać wodę i papier toaletowy. Uważam, że to całkiem dobry pomysł. Nasze ciało, w przeciwieństwie do portfela, nie dba o to, gdzie załatwiamy swoje potrzeby, a woda kosztuje dużo. Papier toaletowy też nie mało. A jeśli wciąż pracujecie, to można zaoszczędzić jeszcze więcej. W pracy można nie tylko iść do łazienki, ale naładować telefon i laptop, umyć twarz i zęby, a może nawet skarpetki pokryjomu uprać. Czemu tego nie wykorzystać? Przyznajcie, korzystaliście kiedykolwiek z tego sprytnego sposobu? Sposób drugi. W domu, podczas sikania, kilka osób korzysta z jednej toalety po kolei, a dopiero na końcu spuszcza się wodę. Pierwszy raz, gdy to zobaczyłam, pomyślałam, że to żart. Ale okazało się, że to naprawdę bardzo popularne w Chinach. Wielu ludzi mówi, że ich rodziny tak robią. I nie ma się czemu dziwić. Trzeba tylko uważać, aby nie dostawić następnej osobie w kolejce grubszej niespodzianki. Trzeci sposób, przyznaję szczerze, wymaga nieco otwartego umysłu i wolności kreatywnej. Prezerwatywy myje się, suszy, a potem smaruje olejem spożywczym i używa ponownie. To jeden z tych sposobów, który wydaje się głupi, zanim zrozumiemy, że jest genialny. Niektórzy ludzie w internecie ostrzegają, że taki recykling kondomów nie jest bezpieczny. Łatwo kończy się ciążą. Głuptacy nie wiedzą, że wystarczy gumkę nadmuchać, aby wiedzieć, że jest w 100% sprawna. Co do oleju spożywczego, olej drogi, a można przecież użyć ślinę. Czwarty sposób na sprytne oszczędzanie. Tłuszcz z wyciągu kuchennego zbiera się i używa ponownie do smażenia. Gotowanie na parze jest zdrowe, ale tylko smażone potrawy są naprawdę smaczne. Problem w tym, że olej drogi. Warto więc go sprytnie używać. W Chinach w każdym domu pod okapem jest pojemniczek na zbierający się olej, który z technicznego punktu widzenia jest czystym olejem rafinowanym. Tylko naiwniak wyrzuca dobry produkt do kosza. Sprytna, nowoczesna gospodyni domowa używa taki olej w nieskończoność. Piąty sposób. Chusteczki po wydmuchaniu nosa suszy się i używa ponownie.
Oczywiście chusteczki materiałowe. Pamiętacie jeszcze takie chusteczki? Kiedy byliśmy dziećmi, wszyscy używali takich chusteczek. Gdzie one się teraz podziały? Czy wielkie korporacje wmówiły nam, że nie powinniśmy ich używać, a zamiast tego płacimy dużo pieniędzy za papierowe chusteczki, które i tak nie wytrzymują jednego dmuchnięcia. Ale dobra nowina. Ludzie w Chinach coraz częściej wracają do tradycyjnych, solidnych chusteczek materiałowych. Sposób numer 6. Nie spotykać się z przyjaciółmi, bo spotkanie kosztują dużo pieniędzy. Możecie się zdziwić, jak to tak? Bo widzicie, w Chinach spotkanie z przyjaciółmi oznacza zwykle zakupy, jedzenie, karaoke, kino. I tak na koniec dnia znika kilkaset juanów. Więc najprostszy sposób to nie zawierać przyjaźni i w ogóle nie wychodzić z domu. Niestety, nie możemy zaprosić przyjaciół do domu na herbatę i ciasto jak Polacy. Ludzie w Chinach mogą pomyśleć, że nie traktujemy ich jak przyjaciela. I na koniec, sposób najważniejszy, który bez dwóch zdań zagwarantuje największe oszczędzanie. A może nawet pozwoli nam żyć w skromnym luksusie. Nie randkować, nie brać ślubu, nie kupować mieszkania, nie mieć dzieci. Każda z tych rzeczy to ogromny wydatek. I co gorsza, to wydatek, który raz rozpoczęty nigdy się nie kończy. Dlatego logika wielu młodych ludzi jest teraz bardzo prosta. Ograniczyć potencjalnie duże wydatki u źródła. Jeśli niczego nie zacznę, to nie będę musiał ponosić konsekwencji. A ja sobie myślę, czemu nie? Łatwiej i beztrosko jest żyć samemu, bez rodziny, dzieci i kredytu. Teraz chyba rozumiecie, gdy mówię, że chińska gospodarka nie jest najlepsza. Nie mówię o liczbach. Mówię o tym, że zarabianie staje się coraz trudniejsze. Ludzie boją się wydawać pieniądze. Oszczędzają na wszystkim. I to w sposób, którego sobie nie wyobrażacie. Zwykli ludzie nie oszczędzają, używając swojego ciała i godności. Oszczędzanie samo w sobie nie jest złe. Chińczycy zawsze potrafili dobrze gospodarować. Ale gdy oszczędzanie motywowane jest lękiem, przestaje być cnotą, a zmienia się w samo upokorzenie. Ja mam wrażenie, że świat dookoła nas po cichu, prawie niezauważalnie zmierza w złym kierunku. A w kwestiach finansowych to ktoś nas chyba grubo oszukuje. Oszczędzajmy więc tam, gdzie trzeba i można. A tam, gdzie przynosi to więcej szkody przykrytej kilkoma złotówkami, naprawdę nie oszczędzajmy. A zwłaszcza nie oszczędzajmy na zdrowiu, bezpieczeństwie i radości. Bo jeśli nawet radości sobie odmawiasz, to po co ci te oszczędności? Dobra, to już koniec dzisiejszego filmu. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia za tydzień.